Wokół historii XX wieku. Część pierwsza. Niemiecki Naziland. Dzień dobry. Żyjemy w czasach, w których nadmiar informacji powoduje, że jak mówi stare porzekadło, gdzieś dzwoni, ale nie wiemy w którym kościele. Ten nieuporządkowany strumień informacji, chaos, u niektórych budzi samozadowolenie z posiadanej pseudowiedzy, a u innych irytację z powodu trudności w poukładaniu tych szczątków prawd i półprawd, a czasami wręcz manipulacji w logiczny związek. Równie wielu nie wykazuje jakiejkolwiek chęci posiadania wiedzy, a jeszcze mniej chce z niej wyciągać jakieś wnioski. Jak się przekonujemy, słowa przypisywane Cyceronowi, rzymskiemu pisarzowi, politykowi, wodzowi i kapłanowi, czyli historia magistra vitae est, co odczytujemy jako historia jest nauczycielką życia, są właściwie postulatem rzadko w historii społeczeństw stosowanym, co obserwujemy niemal na co dzień. Diagnoza ta w całości ma zastosowanie do dziejów naszego świata. Zagadnieniem, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi, jak zresztą i wielu zawodowych historyków, jest pytanie, jak to się stało, że naród o wysokiej jakoby kulturze i zasobności gospodarczej upadł tak nisko, że życie jednych uznał za ważniejsze od życia innych. Jak na chłodno i uczenie rozważano, w jakim tempie zlikwidować jeden i następne narody. Jak to w tym procederze uczestniczyła elita tego narodu i popierająca ten plan mas. Jak to się stało, że panowie z doktoratami i profesorskimi tytułami stali się pospolitymi mordercami, złodziejami i oszustami? Równie ważne jest opisanie tej procedury i czym to zaowocowało, jaką pożogę urządzono jednym narodem, a inne potraktowano łaskawiej. Wojny w różnej postaci mają swój początek, jak to się mówi, w zamierzchłej przeszłości. Możemy z pewnością powiedzieć, że są nierozłącznie związane z ludzkością. Wszakże moja żona twierdzi, że chodzi głównie o hormony męskie, z jakoby nam przyrodzoną zdolnością do agresji, ale to z pewnością tylko część prawdy. Tych wojen, konfliktów, większych i mniejszych, były setki tysiące, a może i miliony. Zależy, jak je zdefiniujemy. Najbardziej znana w starożytności, za sprawą Homera, jest 10-letnia wojna Greków z Troją. Jak powszechnie wiadomo, choć przecież w głównej mierze to mit, poszło o kobietę, podobno piękną. Helena zdradziła swego męża Menelaosa z Parysem, synem króla Troi. No i zdradzony mąż zmobilizował Greków i obległ Troję. Jak się skończyło, tak się skończyło. Jednak powodem wojny była urażona duma i honor. Dziś powiedzielibyśmy, że poszło o sprawy niematerialne, o wartości. Historia zna również dziesiątki wojen religijnych, przytoczonych z powodów ideologicznych. I to nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Często jednak powody te były pozorne, a chodziło o zwykłą grabież i zdobycze terytorialne. Tak więc pod płaszczykiem niesienia pożądanej idei i oczywiście postępu mordowano i rujnowano kraje i prowincje. W naszych dziejach z takich pobudek działali krzyżacy. Niemiecki zakon rycerski, bezmyślnie sprowadzony w XIII wieku do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada do obrony przed najazdami Prusów. To zadanie niewiele ich zajmowało i już na prawie 300 lat byli stałym zagrożeniem naszej północnej granicy. Następcy krzyżaków, państwo pruskie, które było od 1525 roku polskim lennem, odwdzięczyło się Polsce licznymi zdradami i oszustwami. Dość powiedzieć, że byli głównymi architektami rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku. Setki wojen miało za cel zdobycze terytorialne. Napadano słabszych sąsiadów, fałszowano prawa sukcesyjne, stwarzano pozory. Powstające potęgi polityczne uzurpowały sobie prawo do aneksji mniej rozwiniętych prowincji czy kolonii. Tak powstała carska Rosja
Imperium Brytyjskie i kilka innych. Największe zbrodnie dokonywano w imię wzniosłych idei. Nie tak dawno Pol Pot, barbarzyńca z dyplomami paryskich uczelni, eksterminował ponad 1/4 narodu kambodżańskiego, a wcześniej pozamykał ludzi w wiejskich obozach reedukacyjnych, gdzie ginęli jak muchy od głodu, chorób i terroru strażników. Nie lepiej było w Chinach, gdzie ofiary różnych rewolucji i wojen w XX wieku liczą dziesiątki milionów. Nasze historyczne kontakty z plemionami germańskimi mają już grubo ponad 1000 lat. Słowiańszczyzna od VIII wieku panowała na terenach obecnie znajdujących się głęboko w Niemczech, a w okolicach dzisiejszego Berlina do XIII wieku trwało księstwo kopanickie, będące lennem Polski. Dziś to dzielnica stolicy Niemiec o nazwie Köpenick. Pod koniec XII wieku tereny te zaczęły być kolonizowane przez marchię brandenburską. To sąsiedztwo miało różne oblicza. Generalnie musieliśmy walczyć z niemieckim naporem na wschód, Drang nach Osten. Najpierw chodziło o zwasalowanie naszego młodego państwa w X do XII wieku przez święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego. Po osłabnięciu tego tworu politycznego napór na naszą zachodnią granicę nieco zelżał. Jednak niebezpieczeństwo przychodziło z innej strony. Szerzyło się osadnictwo kolonistów niemieckich popierane niestety przez niektórych piastowskich książąt śląskich, a zwłaszcza przejmowanie ośrodków miejskich lokowanych na prawie magdeburskim. Poradzili sobie z tym problemem ostatni rodzimi monarchowie z dynastii Piastów, Władysław Łokietek i jego syn Kazimierz Wielki. Spokoju jednak nie było. Mniej więcej w tym samym czasie na północy kraju zaczęli panoszyć się wspominani już krzyżacy. Oficjalna nazwa to Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Był to przeciwnik niezwykle trudny, perfidny i nie cofający się przed żadnym podstępem i mordem w dotarciu do celu. Mimo na przykład wielu korzystnych wyroków sądów papieskich nakazujących zakonowi oddanie zagarniętych bezprawnie terenów, ci cnotliwi rycerze mieli to gdzieś. Rozumieli jeden jedyny argument siły. I tak polsko-litewski triumf pod Grunwaldem w 1410 roku i zwycięska wojna 13-letnia oraz pomniejsze klęski wojsk zakonnych doprowadziły do teoretycznie pełnej uległości państwa krzyżackiego wobec Polski. Mowa tu o hołdzie pruskim z 1525 roku. Jagiellonowie znani byli z łagodności i pewnie dlatego Zygmunt Stary zgodził się na przekształcenie państwa zakonnego w księstwo pruskie, zamiast je po prostu zlikwidować i tereny te przyłączyć do Polski. Państwo to pod zarządem Hohenzollernów jakże krwawo zapisało się w historii Europy. No ale stało się. Z naszym obecnym sąsiadem ze wschodu kontakty rozpoczęły się stosunkowo późno i to głównie za sprawą Litwy, a wtedy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ów sojusz, jak dowodły wieki, zwykle wychodził nam bokiem, choć były i chwile wspólnej chwały. Moim zdaniem korzyści z tego układu dla korony, czyli Królestwa Polskiego, były znikome. Awanturnicy litewscy wciągali nas w burdy właśnie z Rusinami, Tatarami, a potem i Moskalami. Koroniarze finansowali te wojny i wojenki, toczone zwykle ze zmiennym szczęściem, a zdobycze były dość kiepskie i nietrwałe. Choć schołdowaliśmy carów szujskich na początku XVII wieku, to nie zatrzymało to powstawania na wschodzie ogromnego zagrożenia dla
Polski, państwa carów, dynastii Romanowych. W XVIII wieku było to już imperium zajmujące olbrzymi obszar i ciągle rozszerzające swe wpływy i granice. Od południa graniczyliśmy całe wieki z monarchią Habsburgów, a wcześniej z Królestwem Czech. Z Austriakami był raczej spokój i poza odsieczą wiedeńską w 1683 roku, za którą notabene nam nie podziękowano, nie łączyły nas specjalne stosunki. Za rozgromienie Turków pod Wiedniem Austriacy podziękowali nam 90 lat później udziałem w pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Nasz genialny wódz, Jan III Sobieski, był wspaniałym dowódcą, ale całkiem kiepskim dyplomatą, a cesarz Leopold arogantem i oszustem, który nie dotrzymał żadnego z warunków zawartego układu obronnego z królem Polski. To tyle o naszym otoczeniu. Wracamy do naszego głównego tematu, do kwestii wojny. Na początku XX wieku sytuacja w Europie była następująca. Niemcy zjednoczone przez premiera Prus Ottona von Bismarcka, cesarstwo niemieckie, rozpychały się w Europie i szukały pretekstu do kolejnych zdobyczy. Wzmocnione ogromnym trybutem w postaci 5 miliardów franków w złocie, po rozgromieniu Francji w 1870 roku budowały swą potęgę gospodarczą i zbroiły się. 5 miliardów franków to było ponad 1600 ton złota. Porządek w Europie po wojnach napoleońskich ustalony na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, zwanym Świętym Przymierzem, został zakłócony właśnie zjednoczeniem Niemiec i Włoch. Francja zaś marzyła o odwecie za klęskę z 1870 roku i odzyskaniu Alzacji i Lotaryngii. Niemcy i Francja podwoiły swoje armie. Powstały dwa obozy. Niemcy, Austro-Węgry i początkowo Włochy oraz państwa Ententy, Anglia, Francja i Rosja. Pretekstem do wybuchu wojny był zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, gdzie serbski nacjonalista Gavrilo Princip zaszczelił austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wywołało to błyskawiczny rozwój konfliktu i wciągnięcie do wojny większości państw świata, łącznie z ich koloniami. Wojna była nie tylko za sprawą Niemiec bardzo brutalna, choć to Rzesza użyła morderczych gazów bojowych, a jej uboty prowadziły nieograniczoną wojnę podwodną, to znaczy atakowały wszystkie cele, w tym statki pasażerskie. Na lądzie po niepowodzeniu niemieckiego blitzkriegu zamieniła się w wojnę pozycyjną. W bitwie nad Marną wzięło udział łącznie ponad 3 miliony żołnierzy. Krótko mówiąc, była to wojna na wyczerpanie. Skończyła się prośbą Niemców o zawieszeniu broni. 1 listopada 1918 roku w wagonie sztabowym w Compiègne, gdzie mieściła się siedziba marszałka Francji Ferdynanda Foscha, podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące I wojnę światową. Zaś 28 czerwca 1919 roku w sali Luszczanej Pałacu Wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami. I wojna światowa miała także daleko idące rozmaite reperkusje, w tym polityczne. Powstanie wielu nowych państw narodowych, w tym Polski. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu podcastu Niemiecki Naziland. Zachęcam do subskrypcji, by nie przegapić kolejnej części. Mówił Wiesław Misiek.